Tak więc dojechaliśmy. Tak wygląda nasz FOB, czyli nasza baza. Proszę bardzo. Ogółem nie jest źle. Witam wszystkich, Herod z tej strony. W ubiegły weekend nasza dzielna ekipa wzięła udział w trzeciej już edycji operacji Choszczno, która odbyła się nieopodal Choszczyna w województwie zachodniopomorskim. Impreza miała w założeniu stworzenie symulacji militarnej, stawiającej przed uczestnikami wiele różnorakich wyzwań, począwszy od ograniczonej ilości przenoszonej amunicji, aż po intensywne zmęczenie fizyczne. Dziś zapraszam na mini reportaż z zakulis tej imprezy. O wszystkim opowiedzą Wam najlepiej sami organizatorzy. Krótko i na temat. Trzej jeźdźcy Airsoftu, czyli Łukasz, Radek i Maciek. Słuchajcie, po jednym pytaniu. Przede wszystkim, jak się narodziła operacja Choszczno? Łukasz. Operacja Choszczno narodziła się z idei Ranger School'a. Na początku miało być to szkolenie, na którym byliśmy i chcieliśmy zrobić coś na wzór tego. No ale korzystając z doświadczeń z pierwszej edycji, te szkolenia nie przynosiły takiej frajdy jak wieczorne misje. I ze szkolenia z Milisimem operacja Choszczno przerodziła się w typowe misje. Tak jest do tej pory, przez dwie kolejne edycje. Czyli po prostu chcieliście wprowadzić pewne rzeczy, które zaobserwowaliście gdzieś na innych wyjazdach. No. Chłopaki powiedzieli, że chcieliby, abym zrobił zbliżenie na ich fasolki. Miało być zdjęcie, nie? Film. Wyszło trochę inaczej. Ej! Fasolki. Twoją fasolkę też mogę. Do miwaka nawet nie podchodzę. Stay back. Sprawa numer 2, właściwie najważniejsza, czyli esencja tego, czym jest operacja Choszczno. Na czym polega idea, Radek? Operacja Choszczno ma być w jakimś stopniu symulacją działań FOB-u, czymś, czego bardzo często brakuje na różnych dużych imprezach, gdzie są tylko misje i nie ma żadnej symulacji obstawy FOB-u, pilnowania Tak, bo posterunków życia takiego. Powiedzmy tak, znajdujemy się w bazie Centrum Dowodzenia, które się powoli zwija, ale to nic. Generalnie chodzi o to, że uczestnicy całego zlotu, całego eventu nie tyle symulują jakieś walki i tak dalej, co po prostu żyją przez kilka dni w FOB-ie, czyli w zorganizowanej, wysuniętej placówce wojskowej i tam śpią, tam pełnią warty, tam mają zadania do wykonania i również oczywiście jakieś wezwania, alerty, misje, z którymi wyruszają. Czyli po prostu, krótko mówiąc, jesteśmy głęboko na froncie. Zgadza się. Uczestnicy gry podzieleni zostali na 3 plutony, z których każdy wykonywać miał rotacyjnie inne zadanie. Jeden stanowił obstawę bazy, drugi pełnił rolę QRF-a czekającego na posterunku, a trzeci wykonywał misję w terenie. Plan mógł wydawać się prosty, jednak zadania stojące przed graczami nie były łatwe. Oddziały w terenie wpadały w zasadzki, a baza była obiektem ciągłych ataków ze strony OPFOR-u, czyli sił dowodzonych przez terrorystów. Dla odmiany krótka relacja z tego, co robił OPFOR, Chudy, Asia i Cytrus. Witajcie, słuchajcie, powiedzcie nam tak, byliście w tym roku w mniej licznym składzie niż rok temu i mieliście trudne zadanie. Jakie były wasze główne założenia? Dawać przyjemność. Dawać przyjemność, robić dużo hałasu, Czuć się w rolę w wioskach. I nieustannie nam przeszkadzać. Dokładnie. Nie dawać Żebyście się wam bawili. chwili wytchnienia. Tak, dzięki za ganianie mnie w plate karierze po lesie przez 2 godziny. Będę to pamiętał przez długi czas. Czy była jakaś taka rzecz, przy której może my, że tak zażartuję, sprawiliśmy wam kłopot? Myślę, że my więcej kłopotów wam sprawialiśmy. No definitywnie, to muszę przyznać. Ataki były z każdej strony, było naprawdę super pod tym względem, bo nie mogliśmy siedzieć i nawet odpocząć czasami. Co zapamiętaliście najlepiej? Która akcja wam się najbardziej podobała? Najbardziej zapamiętaliśmy na pewno akcję nocną, bo na pewno uczestnicy, jak i my, sporo włożyliśmy w to serca, żeby to zrobić. Mocne podejścia, mocne ataki. Napady na bunkry, Myślę, że to była chyba najlepsza część, wisienka na torcie tej imprezy. wysadzanie oporu. Dokładnie. Jak dla mnie wydaje mi się, że najciekawsze były interakcje z tubylcami, którzy musieli włożyć dużo procesów myślowych w to, co robią, żeby to trzymało się kupy i żeby cała fabuła nie była rozłożona na części pierwsze tylko dlatego, że ktoś położył jakąś prostą kwestię, która miała być wypowiedziana, a nie były wcześniej ani spisane, tylko wymyślane na bieżąco. Okej, jak widać obecnie się operacja zwija, skończyliśmy jakąś godzinę temu, ale tak na szybko, to jest trzecia edycja.
Jakieś ewentualne pierwsze wrażenia, pierwsze uwagi, jakieś, nie wiem, komentarze pierwsze. Pierwsze komentarze? Ciężko było. Było ciężko, to Ciężko prawda. było. Dla Was też szczególnie chyba. No ja powiem Ci, że spałem pierwszej nocy 3 godziny, drugiej nocy 3 godziny i wczoraj spotkał mnie zaszczyt przespać się 4 godziny. To dużo. Szczęście. Szczęścia. Szczęście. W tamtym roku tak nie było. Uczymy się z każdym rokiem czegoś Właśnie. nowego i oczywiście zapraszamy wszystkich na i weteranów, i nowych uczestników. Do każdego roku staram się coś dodać, jakoś urozmaicić tą rozgrywkę. Co będzie na przyszły rok? Plany już są, pomysły już też po tym wydarzeniu też się urodziły. Będziemy działać. Super. Ja powiem tylko od siebie, że bawiłem się zajebiście. Było super i naprawdę wywaliłem tyle energii z siebie i to było mi bardzo, bardzo potrzebne. Dzięki Wam wszystkim za rozmowę, no oczywiście dzięki Wam oczywiście za ten event. No i przejdziemy niedługo do tego, dlaczego ten event był taki fajny. A o tym, dlaczego było tak znakomicie, dowiecie się już z moich kolejnych filmów. Póki co niczego nie zdradzę. No dobra, coś tam zdradzę. Chodzicie?